Mascara Look. Stylizacja skierowana dla kobiet, które pragną mieć naturalnie postrzępione i posklejane rzęsy jak przy codziennej aplikacji tuszem. Jak wykonać taką stylizację? Tego dowiecie się już w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Klaudia Kawińska i jestem instruktorem Posh Lashes z siedziby głównej. Dzisiaj moim wyjątkowym gościem jest założycielka marki Indigo i Posh Lashes. Nazywam się Magda, to jest kanał dedykowany stylizacji rzęs tym razem, więc muszę wyjść ze swojej roli, stać się gościem, słuchać, nie gadać. Tak, dzisiaj prowadzącą jestem ja. Dzień dobry. Pamiętam, jak Magda rok temu powiedziałaś mi, że będzie kanał Posh Lashes i że to ja będę tą prowadzącą. Nie wiem, czy pamiętasz, jaka była moja reakcja. Nie byłaś szczęśliwa, ale to zazwyczaj o to chodzi, żeby człowieka kopnąć w 4 litery i żeby przekroczył swoje strefy komfortu. Ty to Dokładnie, zrobiłaś i jak się dokładnie. czujesz dzisiaj? Bardzo dobrze, jestem zadowolona, że postawiłam te swoje pierwsze kroki. Teraz już czuję się dużo śmielej przed kamerą. A więc, co dzisiaj przedstawimy naszym widzom? Dzisiaj będziemy mówić o stylizacji rzęs dla osób, które już nie do końca chcą je stylizować tak, jak robiło się to parę lat temu. I jest to... Mascara Look. Tak jest, czyli wypisz, wymaluj coś dla mnie. Ja, moi drodzy, nie wiem, czy się zorientowaliście, ale nie mam tuszu na rzęsach, tylko mam je przedłużone i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zaczynajmy. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku użyjemy szamponu i pędzelka, soli fizjologicznej, płatków kosmetycznych, płatków do separacji, taśmy papierowej, taśmy perforowanej, patyczka drewnianego, cleanera, mikrobraszy, kleju, penset do separacji i łapania rzęs, rzęs Mink Premium w odcieniu czekoladowym, podkładkę pod rzęsy, szklaną podstawkę. Mascara look, mascara look. Dlaczego mascara look? Dlaczego lubisz tak bardzo tą stylizację? Bo wygląda jak maskara. Ona wygląda jak maskara, a nią Jak nie tusz. jest. Dokładnie. Czyli masz efekt pomalowanych, bardzo pięknie wydłużonych, posklejanych tak delikatnie rzęs, a to nie tusz, więc się nie rozmarzesz. Możesz pływać, nurkować, skakać, co robić, pić wodę głową. Wiecie, ten sam efekt możemy uzyskać dużymi objętościami, długimi rzęsami, ale ja już za nimi nie przepadam. Ja też, ale kiedyś nosiło się takie mega długie pod same brwi, 14, 15. Pracę rozpoczynamy od przygotowania rzęs naturalnych. W tym celu użyjemy szamponu, pędzelka i soli fizjologicznej. Jeżeli nie posiadacie soli, możecie śmiało zastąpić ją wodą bądź wcześniej przygotowanym roztworem wodnym, który przelejecie na przykład do opakowania po cleanerze. Po umyciu czas na separację. Wykonujemy ją za pomocą płatków hydrożelowych. Ja dodatkowo wspomagam się taśmą papierową, która daje mi pewność, iż płatek nie zsunie się podczas pracy. Kolejno czas na lifting górnej powieki. Wykonujemy go za pomocą taśmy perforowanej. Odrywamy ją na długość mniej więcej około 4 cm, następnie przerywamy ją wzdłuż i w miejscu, w którym będą pod spodem brwi, przyklejamy wąziutki pasek taśmy. Co ważne, klejącą stroną do klejącej. To spowoduje, że taśma w tym miejscu nie będzie przyklejała się do brwi naszej klientki, dzięki czemu nie wykonamy jej niepotrzebnej depilacji. Czas na odtłuszczenie rzęs. Wykonujemy to za pomocą cleanera, mikrobraszy i patyczka drewnianego, który z łatwością pochłonie ewentualny nadmiar cleanera. Rzęsy odtłuszczamy od nasady po same końce. Nie zapomnijcie o doczyszczeniu przestrzeni międzyrzęsowych znajdujących się pomiędzy rzęsami i rzędami rzęs. Rzęsy naturalne przygotowane. Czas na rozrysowanie mapy. I tu Was zaskoczę. W tym efekcie nie ma mapy. Pewnie patrzycie teraz na mnie zdziwione, ale dokładnie tak jest. Wystarczy, że spojrzycie na naturalną rzęsę Waszej klientki i do niej dobierzecie przedłużoną. Na płatku zaznaczamy początek i koniec rzęs. Następnie rozpoczynamy pracę, pamiętając o tym, aby pracować naprzemiennie, raz jedno oko, raz drugie, co zdecydowanie ograniczy powstawanie sklejek. To, czy rozpoczniecie od środka powieki, czy od kącików wewnętrznych, czy zewnętrznych, zależy już tylko od Was. Z powodu tego, że kąciki wewnętrzne i zewnętrzne dla mnie, jako dla stylistki, są najbardziej uciążliwe, to właśnie od nich rozpoczynam swoją pracę i wypełniam je w pierwszej kolejności, żeby po prostu mieć je już za sobą. Pracę rozpoczynam od kącików wewnętrznych i zewnętrznych, pracując naprzemiennie na książkę. Jedna rzęsa w kąciku wewnętrznym w pierwszym oku, następnie kącik wewnętrzny w drugim oku. Kolejno przechodzę do kącików zewnętrznych, pracując dokładnie w ten sam sposób. Następnie całą czynność powtarzam, rozpoczynając od kącików wewnętrznych. Czas na kępkę, a w zasadzie pręcik.
Łapiemy około 3-4 rzęs, ściągamy je na siebie i moczymy do 2 mm w kleju. Nasze kępki mają być złączone bądź bardzo delikatnie rozchylone. Jest to jeden z najszybszych efektów, jakie znam. Nie dosyć, że łapiemy niewielką ilość rzęs, to są one połączone w jeden pręcik, a do tego nie musimy patrzeć i sugerować się wcześniej wyznaczoną mapą, ponieważ rzęsy dobieramy do naturalnych rzęs naszej klientki. Brzmi to świetnie, jest szybkie i efektowne, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Jak dobrze wiemy, nasze rzęsy są różnej długości. Jedna jest dłuższa, druga krótsza. I tak też aplikujemy rzęsy syntetyczne. W tym przypadku jest to 7 i 10 mm. Jeżeli nasza klientka chce, aby stylizacja była bardziej widoczna, śmiało możemy rzęsy wydłużyć o milimetr czy 2. Po wypełnieniu kącików czas na środek powieki. Ja dla przyspieszenia swojej pracy rozpoczynam od wypełnienia dolnego rzędu. Nadrywamy około 4 cm taśmy papierowej, ściągamy nadmiar kleju dotykając o rękawiczkę, następnie naciągamy rzęsy od dołu, łapiąc za same końcówki i przyklejamy do górnej powieki. Przy pomocy pensety wyciągam rzęsy tylko z dolnego rzędu. Taki sposób zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę, szczególnie u klientek, które mają bardzo dużą ilość rzęs i ciężko nam się dostać do tego dolnego rzędu, który jest najbliżej płatka. Czas na wypełnienie dolnego rzędu. Tutaj pracuję już skacząc po całej długości powieki, jedynie pamiętając o pracy naprzemiennej. Po wypełnieniu całości delikatnie usuwam taśmę papierową i zapełniam około 90% rzęs naturalnych. Przy pomocy lusterka sprawdzam całość wypełnienia. Na koniec nie zapomnijcie o sprawdzeniu, czy aby na pewno nie powstała żadna sklejka. Jeżeli jakaś powstała, rozklejamy ją bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić żadnej rzęsy. Bardzo często po rozklejeniu taka kępka odpada, a w jej miejsce należy zaaplikować nową. Na koniec delikatnie usuwamy lifting górnej powieki i płatki do separacji. Przeczesujemy całość i gotowe. Tak prezentuje się Magda przed, a tak po wykonaniu całej stylizacji. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Magda, jak podoba Ci się ta stylizacja? Dobrze się czuję, naturalnie, jest fajnie. Dzisiaj sobie zrobiłam kreskę eyelinerem, jutro nie muszę się malować, a tak czy siak wyglądam, jakbym miała cały czas pomalowane rzęsy. Czyli cud, miód, malina. Tak jest, dokładnie. Pamiętajcie o tym, że rzęsy mogą być czarne, miks czarnych z brązowymi, z kolorowymi, do wyboru do koloru. A ja mam brązowe. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!